Witajcie. Po poprzedniej audycji dostałem sporo pytań przesyłanych także mailem do nas, czy to prawda, że rynek nieruchomości mieszkalnych w Polsce doszedł do momentu załamania. Ta audycja była oparta o dane z banku NBP pokazujące ceny transakcyjne i ofertowe na rynku pierwotnym i wtórnym już w drugim kwartale 2025. I żeby Wam omówić, co się dzieje i żebyście też często nie wyciągali fałszywych wniosków, no to omówię dwa podstawowe wykresy zrobione na podstawie tych danych. Na jednym wykresie będzie rynek pierwotny, na drugim wykresie będzie rynek wtórny. Będziecie jednocześnie widzieli te wykresy i wykresy te będą przedstawiały procentową zmianę cen transakcyjnych i cen ofertowych za 1 m2 mieszkania między drugim kwartałem a pierwszym kwartałem 2025 dla 16 miast wojewódzkich plus Gdynia. I zobaczycie, że te rynki zachowują się tak na pierwszy rzut oka trochę dziwnie. A dlaczego tak jest? No to wyjaśnienie będzie właśnie w tym filmie. Przy okazji zapraszam Was do zaglądania na symen24.pl, gdzie są nasze podcasty mówiące o rynku oraz gdzie są też kursy obrotu nieruchomościami. Dziękuję wszystkim patronom, Patronite i osobom wspierającym nas na YouTube. A teraz przechodząc do tych dwóch wykresów. Jeżeli spojrzycie się najpierw na rynek pierwotny, w ogóle powiem, co oznaczają te słupki. Niebieskie słupki w obu przypadkach to są ceny transakcyjne, czerwone słupki to są zmiany cen ofertowych. Lewy wykres pokazuje rynek pierwotny, a prawy wykres pokazuje rynek wtórny. I ustawiłem te wykresy w ten sposób, że po lewej stronie na każdym z wykresie jest miasto, które miało największy wzrost ceny transakcyjnej. W ogóle te wykresy i ta kolejność miast ustawiona jest właśnie od wzrostu lub spadku ceny transakcyjnej, od największego przyrostu do największego spadku. No i w ten sposób widzimy, że na rynku pierwotnym liderem cen transakcyjnych jest Rzeszów. 7,49 kwartał do kwartału. Ale zwróćcie uwagę, że w tym samym okresie na rynku pierwotnym 0,41% spadły ceny ofertowe. A co się dzieje z Rzeszowem na rynku tym wtórnym? Wcale nie jest gdzieś wśród liderów. Jest gdzieś cofnięty nawet za Łodzią i ma tam jakieś przyrosty, nawet ceny ofertowe trochę mocniej wzrosły niż ceny transakcyjne, ale daleko im do tego poziomu 7,5%. Liderem rynku wtórnego i wzrostów cen transakcyjnych jest Szczecin i on również notuje spadek cen ofertowych. Natomiast takim czerwoną latarnią w ogonie rynku wtórnego, jeżeli chodzi o transakcje, widzimy Poznań, a drugi od końca jest Opole. Z tym, że w Opolu mamy zarówno spory dość spadek cen tych transakcyjnych, jak i cen ofertowych, a w Poznaniu potężny spadek 4,8% cen transakcyjnych, ale leciutki przyrościk cen ofertowych. Szukamy tutaj też Warszawy, no bo to taki rynek, który zawsze jest pokazywany jako ten sztandarowy. No i co widzimy w Warszawie? Rynek wtórny. Trzecie miejsce od końca, jeżeli chodzi o ceny transakcyjne, o zmianę cen transakcyjnych na rynku wtórnym. Oczywiście w tym ustawionym przez nas rankingu. Jeden z największych spadków cen transakcyjnych i także jednocześnie spadek cen ofertowych, niewielki, ale zawsze. We Wrocławiu też obie ceny spadają, ale tylko na rynku wtórnym, bo na rynku pierwotnym Wrocław jest, można powiedzieć, jednym z liderów wzrostu. Drugie miejsce zajmuje pod względem wzrostu cen transakcyjnych. Ceny ofertowe, no to gdzieś mniej więcej trzecie miejsce, jeżeli chodzi o wzrosty w tej konkurencji, bo najpotężniej ceny ofertowe na rynku pierwotnym 6,86 rosły w Białymstoku, a jednocześnie na rynku wtórnym
jedne z większych spadków. Co się dzieje? O co chodzi, że tak zachowuje się nasz rynek mieszkań? Przecież wydaje się, i tak zresztą w istocie jest, że rynki wtórny i pierwotny nie mogą istnieć osobno, one są w jakiś sposób powiązane, więc dlaczego jest tak na Boga, że jedno miasto ma tak potężne wzrosty na rynku pierwotnym, a już na tym rynku wtórnym nie jest z nim tak dobrze, no i te wszystkie inne przypadki, które tutaj widzicie na wykresach. I w ogóle, dlaczego ceny ofertowe i ceny transakcyjne potrafią iść w różne strony? Spójrzmy się na rynek pierwotny. Co tu się dzieje? Z jednej strony możemy z tymi cenami mieć taki miks transakcji. W danym kwartale może sprzedawać się na przykład więcej droższych albo tańszych metraży i to już rusza tę średnią cenę transakcyjną. Ponadto też deweloperzy mogą dawać takie, nazwijmy to, rabaty w wartości, czyli deweloper może dorzucać wykończenie albo miejsce postojowe, jakąś komórkę, zamiast schodzić z ceny. Cena transakcyjna rośnie, choć tak naprawdę realny koszt dla kupującego może być niższy, bo przecież dostał coś jeszcze oprócz tego samego mieszkania. Poza tym mamy do czynienia z nowymi etapami inwestycji. Wejście droższego etapu może podbijać ceny transakcyjne, jeżeli on się już sprzedaje się ten etap, podczas gdy ceny ofertowe wciąż jeszcze mogą gonić rynek. Mamy też taki szum krótkoterminowy, bo co przez to rozumiem, w jakimś mieście, szczególnie w tych mniejszych miastach, pojedyncza inwestycja może przesunąć średnią cen w danym mieście. Tak po prostu może być i to są uroki rynku pierwotnego. Dlaczego tak się dzieje na rynku wtórnym, który, można powiedzieć, jest troszeczkę innym rynkiem, bo w odróżnieniu od rynku pierwotnego, na rynku wtórnym mamy względną równowagę sił pomiędzy sprzedającymi a kupującymi, to znaczy pomiędzy ich możliwościami, powiedzmy tak precyzyjniej. Po prostu na rynku wtórnym zazwyczaj, najczęściej osoba sprzedająca ma jakieś jedno mieszkanie i osoba kupująca chce kupić jedno mieszkanie. Oczywiście są jakieś transakcje z jednej i drugiej strony, gdzie wchodzi kilka mieszkań, ale gro to jest to 1 na 1. I powiedzmy sobie, przy takim rozproszeniu sprzedających, im trudno jest się umówić i powiedzieć, my teraz będziemy dyktowali w jakikolwiek sposób cenę. Na rynku pierwotnym sytuacja jest troszkę inna, bo z jednej strony jest znowu rozproszenie po stronie kupujących, ale sprzedających w takim mieście, w zależności od jego wielkości tego rynku, jest może kilku, może kilkunastu, może kilkudziesięciu. To są, powiedzmy, znacznie mniejsze liczby tych profesjonalnych deweloperów niż tych kupujących. I właśnie, jeżeli jakiś deweloper wprowadzi jakąś super inwestycję, to może zachwiać, można powiedzieć, cenami tych mieszkań. Natomiast na rynku wtórnym takiej możliwości nie ma. Skąd więc te różnice między kierunkiem cen ofertowych i cen transakcyjnych? Bardzo często wynikają one po prostu z opóźnienia raportowania do NBP o tych transakcjach, bo NBP zbiera dane na przykład z ankiet od pośredników, z różnych innych źródeł i on dowiaduje się, doszło do transakcji, nastąpiła sprzedaż jakiegoś mieszkania, jest cena zapisana w danym kwartale, ale musicie pamiętać, że bardzo często uzgodnienie warunków transakcji między kupującym a sprzedającym następuje kilka, czasami tygodni, czasami nawet kilka miesięcy wcześniej. Oni tak naprawdę uzgadniają warunki transakcji wtedy, kiedy już się spotkali, kiedy kupujący obejrzał tę nieruchomość i ustnie
wpierw zaproponował jakąś ofertę sprzedającemu i oni potem ustalili, aha, dobra, to ja to sprzedam panu za tyle, czy tam pani za tyle. Potem często idzie za tym działaniem umowa przedwstępna, bardzo często idzie za tym również poszukiwanie kredytu przez nabywcę albo jakieś inne poszukiwanie pieniędzy. Może on czeka znowu na to, że dostanie pieniądze za sprzedaż swojego mieszkania, a resztę tylko dokłada. Wariantów jest wiele, ale te transakcje rozciągnięte są w czasie. Więc nic dziwnego, że na przykład transakcja, która została uzgodniona w marcu, została zrealizowana w maju albo w czerwcu. Tyle, że to uzgodnienie ceny, które nastąpiło w marcu, a może w lutym, zapisane jest w raportach NBP jako transakcja, która zrealizowała się w drugim kwartale, bo w tym momencie NBP tę transakcję sobie zapisał. Tak może być. I po prostu przeniesienie między tymi kwartałami jest istotne. Natomiast ceny ofertowe, no to są, powiedziałbym, śledzone w miarę na bieżąco i stąd wynika ta różnica. Ceny ofertowe są te nowe, a te ceny transakcyjne troszeczkę starsze, jeżeli chodzi o moment ich uzgodnienia. Ale jak to się dzieje, że ceny transakcyjne spadają, a ofertowe rosną? No, z jednej strony ktoś może powiedzieć, tak, rynek się budzi i jest to znak, że będzie szedł w górę. Zwłaszcza w Poznaniu, gdzie te ceny tak spadły, albo na przykład w Lublinie, gdzie mamy spadek cen transakcyjnych i chyba jeden z największych wzrostów cen ofertowych na rynku wtórnym. Dlaczego tak się dzieje? Nie zawsze jest to oznaka tego, że rynek budzi się i właśnie zaraz będą ceny rosnąć. Czasami jest to znowu objaw tego, że sprzedający po prostu wypierają ze swoich mózgów informacje o tym, że ceny na rynku wtórnym spadają. Oni ciągle wprowadzają nowe oferty, pamiętając te wyższe ceny i po prostu liczą na to, że jakoś uda im się sprzedać i dopiero później po jakimś czasie następuje u nich obniżka ceny ofertowej. Drugim powodem rośnięcia tej ceny ofertowej to jest również to, że po pewnym czasie na rynku zaczynają zalegać te oferty przeszacowane. Niektórzy, którzy wprowadzają nową ofertę, patrząc się na te wysokie ceny, tak właśnie też wprowadzają swoje własne oferty, bo często ich jedynym źródłem wiedzy o cenach na rynku jest właśnie to, co widnieje na portalach. No, ponadto też z tej puli często wybierane są te mieszkania, które już staniały albo które były wstawione jako tańsze i mamy taki efekt, że ceny ofertowe rosną, a ceny transakcyjne zaczynają spadać. I to zjawisko mogę pokazać Wam na przykładzie Warszawy. Spójrzcie na ten wykres. Te niebieskie to są ceny transakcyjne na rynku wtórnym i one apogeum osiągnęły w czwartym kwartale 2024 roku. Natomiast szczytem dla cen transakcyjnych jest trzeci kwartał 2024, to ta linia czerwona. I zobaczcie sobie, że ten niebieski potem zaczął spadać i to nawet zaczął mocniej spadać i szybciej niż ta linia czerwona, która też notuje spadek, ale powoli. Tak działa po prostu mechanizm nieakceptowania rzeczywistości przez osoby sprzedające. Dodam też, że ten mechanizm nieakceptowania rzeczywistości przez sprzedających jest bardzo szkodliwy dla nich, bo jeżeli przegapią moment, w którym rynek przechodzi tę fazę, tą górkę i zaczyna spadać, to potem bardzo często zdarza się, że oni nie nadążając za zmianami cen transakcyjnych, obniżają ceny swoje ofertowe, ale do tego poziomu, który był miesiąc czy 2 miesiące wcześniej. Obniżają, krótko mówiąc, za mało i tych obniżek robią wiele. Sprzedaż trwa miesiącami, czasami nawet latami i bywa,
że na takim rynku, który spada przez wiele kwartałów, wiele miesięcy, w końcu sprzedają po długim czasie za mniej pieniędzy niż mogli dostać, gdyby akceptowali rzeczywistość. To Wam wszystkim poddaję pod rozwagę. Działając na rynku, akceptujcie rzeczywistość taką, jaka jest. Nie żyjcie marzeniami, bo marzenia mogą często doprowadzić do ogromnych strat, a tego pewnie chcecie uniknąć. Zapraszam na stronę symen24.pl, gdzie są kursy online, obrotu nieruchomościami, gdzie są inne nasze audycje. Zapraszam też do subskrybowania tego kanału, udostępniania tej treści innym, jeżeli Wam się ta treść podoba, no i pisania nam w komentarzach, co sądzicie o sytuacji na rynku nieruchomości. Cześć, trzymajcie się.